Jednym z motywów, który na pewno powtarza się bardzo często, czy to w sekcji komentarzy, czy jakiś podczas moich prywatnych rozmów, jest to, że przytłaczająca większość osób ma zdecydowane kłopoty ze zdecydowaniem, czy ustaleniem, czy dany czynnik, czyli na przykład jedzenie mięsa jest w stanie rzeczywiście wywołać jakąś chorobę. I dlatego w dzisiejszym odcinku, w wyjątkowym odcinku będziemy rozmawiać o statystyce. To jest pierwszy taki odcinek, który stricte będzie właśnie traktować o zagadnieniach statystycznych i będziemy mówić o trafności wewnętrznej. I wiem, że statystyka na pewno nie brzmi specjalnie interesująco, natomiast właśnie jeśli chodzi o kłopoty tej natury, że kiedy chcemy ustalić, że dany czynnik jest w stanie oddziaływać na przykład na zwiększenie zachorowalności na jakąś chorobę, trafność wewnętrzna będzie w stanie bardzo nam pomóc i zrozumienie tej koncepcji będzie w stanie pomóc Tobie właśnie potencjalnie ustalać czy dochodzić do lepszych wniosków na temat tego, jak określone czynniki będą oddziaływać na przykład na określone choroby. Sama koncepcja trafności wewnętrznej, mam nadzieję, również pomoże projektować własne eksperymenty, które będą pomagać Wam w ustalaniu przyczynowości. No bo właśnie, czym jest ta trafność wewnętrzna? Jeśli chodzi o rodzaje trafności w statystyce, możemy sobie wyróżnić trafność wewnętrzną i trafność zewnętrzną. I trafność wewnętrzna to jest tak naprawdę ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między niezależną zmienną, która jest manipulowana w eksperymencie, a zmienną zależną, która jest mierzona w eksperymencie. Natomiast trafność zewnętrzna to jest, można powiedzieć, nasza zdolność do uogólniania wniosków, które płyną z jakichś badań do ogółu. Czyli na przykład jeśli mamy jakąś grupkę osób i tam ustalimy potencjalnie jakiś związek przyczynowo-skutkowy, to trafność zewnętrzna będzie nam mówiła z kolei, jak jesteśmy w stanie dopasować do ogółu ludzi wnioski płynące z danego eksperymentu. I zawsze jest, można powiedzieć, jakieś takie tutaj zetknięcie, jakaś walka tej trafności wewnętrznej z zewnętrzną, ponieważ im bardziej kontrolujemy różnego rodzaju czynniki w trafności wewnętrznej, tym bardziej obniżamy trafność zewnętrzną. Natomiast to, powiedzmy, jest taki osobny temat, który będziemy sobie omawiać. Powiedzieliśmy sobie, czym jest trafność wewnętrzna. Jeszcze raz dla powtórzenia, dla utrwalenia. Jest to ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między zmienną niezależną, która jest manipulowana w eksperymencie, a zmienną zależną, która jest mierzona w eksperymencie. I żeby ustalić trafność wewnętrzną, czy ustalić, że dana zmienna rzeczywiście będzie wpływać na inną, tą zmienną zależną, czyli na przykład jak, nie wiem, spożywanie witaminy C wpływa na występowanie nowotworów, czy leczenie nowotworów, muszą być spełnione 3 zasady, które są bardzo ważne. Mianowicie dany czynnik wywołujący potencjalnie określony skutek powinien występować przed wystąpieniem danego efektu. Czyli jeśli będziemy na przykład chcieli gdzieś w próżni, nie mamy żadnych wyników badań, chcielibyśmy ustalić, czy alkohol wpływa potencjalnie na wywoływanie marskości choroby, to ten pierwszy punkt nam mówi, że spożycie alkoholu powinno być poprzedzone wystąpieniem marskości wątroby. Czyli najpierw musimy mieć czynnik, który potencjalnie wywołuje dany skutek, w tym przypadku marskość wątroby. Punkt drugi to jest, powinniśmy zaobserwować jednoczesne występowanie i tego czynnika, który wywołuje daną chorobę, czy dany efekt i tego efektu. Czyli punkt pierwszy nam mówi, że najpierw powinniśmy pić alkohol przed wystąpieniem marskości, żeby ustalić, że alkohol wpływa na wywołanie marskości. Punkt drugi nam mówi, że jednocześnie będziemy w stanie zaobserwować, że spożywanie alkoholu będzie współistnieć z marskością wątroby i jest bardzo ważny punkt i zwiększenie intensywności danego czynnika albo ilości danego czynnika, w tym przypadku ilości konsumowanego alkoholu, będzie bezpośrednio związane z zaostrzeniem danego efektu, w tym przypadku zaostrzeniem samej marskości wątroby albo szybszym jej wywołaniem. I punkt trzeci jest bardzo ważny. Musimy upewnić się, że nic innego nam nie bruździ. Żadne inne czynniki poza alkoholem nie wpływają na tą marskość wątroby. I stąd jest ważna taka wiedza samych naukowców, samych badaczy na temat innych potencjalnych zmiennych, które mogą wpłynąć na właśnie te zmienne, mierzone albo manipulowane w danym badaniu.
I ogólnie w statystyce ujmuje się, że mamy 8 potencjalnych zagrożeń trafności wewnętrznej, czyli 8 różnego rodzaju czynników, które mogą zdecydowanie wypaczyć sens badania i zaburzyć ustalenie tego związku przyczynowo-skutkowego. I pierwszym takim może tak, najlepiej jak to zapamiętać? Generalnie jest takie fajne 2 słowa w angielskim, this mess, czyli jakby ten bałagan, które pomagają właśnie osobom, które gdzieś tam studiują statystykę w Stanach, zapamiętać ten związek zapamiętać te 8 zmiennych wpływających na zaburzenie potencjalnego odczytu trafności wewnętrznej. I ten this mess zaczynamy od litery ty. Ty oznacza testing, czyli testowanie. Mianowicie, jeśli będziemy, oczywiście, nie każda z tych zmiennych będzie miała zastosowanie, czy nie każdy z tych czynników, które omawiamy, ma zastosowanie w medycynie. Natomiast ten pierwszy oznacza testing, czyli testowanie. Czyli jeśli przed przeprowadzaniem eksperymentu, czy jakiegoś badania będziemy testować osoby, to wyniki tego testu, czy sam akt testowania, czynność testowania danych osób może wpłynąć na badanie. I to jest jeden z klasyków, które, uwaga, może wydać się to logiczne, ale przez bardzo długi czas, bym powiedział, 15-20 lat minimum był non-stop powtarzany i czasami jest do tej pory w badaniach dotyczących pamięci. Czy lingwistycznych choćby, jeśli dam uczniowi jakiś test z języka angielskiego, żeby określić jego poziom, a potem będę przykładowo sprawdzał, jak dużo ta osoba jest w stanie zapamiętać, ile słów jest w stanie zapamiętać oglądając jakiś serial, to samo testowanie jest w stanie już odświeżyć słowa w pamięci tej osoby i wpłynąć na to, że będzie w stanie zapamiętać więcej choćby oglądając jakiś film. Więc to jest pierwszy czynnik. Drugim czynnikiem jest historia, a więc jak różnego rodzaju losowe zdarzenia są w stanie wpłynąć na eksperyment. Innymi słowy, jeśli na przykład przed eksperymentem, który będzie mierzyć wpływ ashwagandy na przykład na poziom kortyzolu u badanych, u części badanych, nie wiem, u 3 badanych z grupy 10-osobowej umrzą bliscy albo zostaną zwolnione z pracy, to te losowe zdarzenia oczywiście będą w stanie bardzo znacząco wpłynąć na poziom kortyzolu przez prawdopodobnie najbliższe tygodnie u tych osób i tym samym będą w stanie zaburzyć potencjalnie odczyt trafności wewnętrznej w badaniu. Punkt trzeci to jest instrument change, czyli zmiana instrumentów, rozwijając zmianę instrumentów badawczych. Czyli jeśli wybieramy jakiś instrument badawczy, nie możemy go zmieniać w trakcie. To jest bardzo, bardzo ważne. Pomijając to, czy ten instrument badawczy, mierniczy jest odpowiedni, nie możemy go zmieniać w trakcie. Przykład, jeśli byśmy robili badanie, w którym jedną ze zmiennych jest poziom lipoproteiny LDL, to jeśli przykładowo będziemy mierzyć ilość tej lipoproteiny LDL poprzez równanie Friedwalda, czyli tak jak typowo robimy sobie lipidogram, mamy wynik LDL, on właściwie praktycznie nigdy nie jest bezpośrednio mierzony, on jest obliczany matematycznie na podstawie właśnie równania Friedwalda. Więc jeśli ustalilibyśmy na początku badania, powiedzmy linię bazową lipoproteiny LDL tym równaniem u danych osób, a potem mierzylibyśmy w badaniu po wprowadzeniu jakichś czynników manipulujących poziomy lipoproteiny LDL innym równaniem, takie są ulepszone równania, na przykład Sampsona, Martina i Hopkinsa. Jeśli byśmy nagle zmienili instrument badawczy, to tak naprawdę całe badanie idzie do kosza. W sensie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co mierzyliśmy, jakie są wyniki. Nie możemy w trakcie zmieniać instrumentów badawczych. Punkt czwarty, czyli mamy S, to jest jakby statistical regression to the mean, czyli jakby statystyczna regresja, czyli powrót do środka, do średniej, mówiąc dokładniej. Mianowicie często jakieś bardziej, byśmy powiedzieli, skrajne odczyty mają to do siebie, że one zaczynają wracać właśnie do swojej średniej. Czyli jeśli pójdziemy do lekarza i zmierzy nam ciśnienie i wiele osób w mniejszym czy większym stopniu odczuwa ten syndrom białego kitla, że ciśnienie i skurczowe i rozkurczowe i puls idzie w górę, to oczywiście jeśli będziemy mierzyć takiej osoby ciśnienie w domu już w takich warunkach bardziej, byśmy powiedzieli, sprzyjających niższemu ciśnieniu i byśmy jednocześnie próbowali sprawdzać, nie wiem, jak witamina C wpływa na ciśnienie, to tak naprawdę może się okazać, że właśnie to, że zmieniliśmy trochę środowisko, czy ten odczyt wyższy naturalnie będzie wracać do środka, może zaburzyć naszą obserwację. Innym z takich klasyków jest pomiary natężenia bólu.
jeśli ktoś obecnie odczuwa, na przykład pójdziemy na ostry dyżur i ktoś tam odczuwa bardzo mocny ból, to jeśli to możemy podejrzewać oczywiście, że z czasem natężenie tego bólu będzie maleć. Tym samym, jeśli byśmy próbowali podawać takiej osobie coś i ten ból zmaje, to ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście to zmniejszenie natężenia bólu jest efektem środka, który podaliśmy, czy może właśnie mamy tę statystyczną regresję do średniej, czyli obserwacja jakaś skrajna, bardziej natężona zaczyna wracać do środka. Kolejne 4 czynniki, które możemy sobie wyjąć z tego drugiego słowa MES, które mogą potencjalnie zaburzyć odczyt trafności wewnętrznej, to M, czyli maturity, czyli jak upływ czasu jest w stanie bezpośrednio wpłynąć na tą zmienną zależną, którą będziemy mierzyć. Bardzo prosty przykład. A propos gitar, co jeśli chciałbym sprawdzić, czy spożywanie większych dawek magnezu jest w stanie wpłynąć na lepszą grę na gitarze. I teraz na początku eksperymentu wybieram sobie grupy, które w ogóle nie potrafią grać na gitarze i daję im większe jakieś dawki tego magnezu. I po paru tygodniach próbuję sprawdzać, czy rzeczywiście te większe dawki magnezu wpłynęły na ich lepszą zdolność gry na gitarze. I okazuje się, że może wyjść, że tak, natomiast pytanie, czy to był magnez, czy to, że po prostu oni grając codziennie, czyli mamy ten jeszcze dojrzałość, ten upływ czasu, oni ćwicząc codziennie doszli do lepszej wprawy i tym samym są teraz lepsi, jeśli chodzi o grę na gitarze, nie z powodu magnezu, tylko z powodu upływu czasu. Punkt drugi to jest E, czyli experimental mortality, czyli śmiertelność eksperymentalna, to znaczy jak osoby, które umierają podczas eksperymentów są w stanie oczywiście zaburzyć odczyt tej trafności wewnętrznej, no bo po prostu mieliśmy osoby, które zostały dobrane do odpowiedniej grupy badawczej, no i umarły. I można powiedzieć, że jakąś odnogą tej śmiertelności w eksperymentach jest tak zwany attrition, czyli ścieranie, czyli osoby, które w trakcie eksperymentu zaczynają odpadać. Tak? Czyli jeśli byśmy sobie na przykład testowali jakąś dietę i okaże się, że czytając dosłownie strukturę tego badania, że 30% odpadło podczas eksperymentu, bo nie było w stanie zdzierżyć reżimu tej diety, no to możecie okazać, że jest kłopotem wysnucie jakichś większych, lepszych wniosków, bo jakby właśnie to ścieranie, odpadanie osób w trakcie danego eksperymentu, w trakcie danego badania mogło zdecydowanie wpłynąć na właśnie potencjalne ustalenie tej przyczynowości, czy związku przyczynowo-skutkowego. Punktem trzecim jest S, czyli selection, czyli selekcja, czyli to jak jak selekcja osób do danego badania czy do danej grupy badawczej jest w stanie wpłynąć na wyniki takiego badania. Czyli innymi słowy, jeśli na przykład wybralibyśmy sobie, to jest ciekawe, wybralibyśmy sobie osoby czarnoskóre, i my wiemy z badań medycznych, że osoby na przykład takie cechują się mniejszą potliwością, dużo mniej się pocą, a jednocześnie jako rekompensata mniejszej potliwości różnego rodzaju mechanizmy detoksyfikacyjne u takich osób działają lepiej, między innymi cytochrom w wątrobie CYP450. Więc jeśli wzięlibyśmy sobie do danej grupy badawczej 10 czarnych i 5 białych, a w drugiej grupie były same białe osoby i byśmy testowali na przykład jak wpływ picia alkoholu na obciążenie wątroby, mierząc różnego rodzaju markery, to mogłoby się okazać, że właśnie ta pierwsza grupa, która miała więcej osób czarnoskórych, jest w stanie zaburzyć trafność wewnętrzną, bo było zbyt dużo osób właśnie czarnoskórych w tej grupce badawczej. Musielibyśmy ich podzielić porówno. I ostatnie to jest selection interaction, czyli można powiedzieć, jak czas bezpośrednio będzie wpływać na różnego rodzaju cechy występujące u wyselekcjonowanych osób w grupie. Czyli jeśli mierzylibyśmy, powiedzmy, chcemy sobie opracować czy opracowaliśmy potencjalnie magiczny środek, który będzie odsiwiał włosy i badania będą trwały 3 lata, to może się okazać, że nawet jeśli potencjalnie taki środek by częściowo działał, to sam upływ czasu będzie wpływać na cechy wyselekcjonowanych badanych, czyli na przykład tempo siwienia włosów. Innymi słowy, mamy jeszcze raz 8 czynników, które są w stanie zaburzyć wnioski płynące z tej trafności wewnętrznej, czyli potrafi zaburzyć ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Czy można z tym walczyć? Jak najbardziej. I
W wielu badaniach są stosowane mechanizmy, które oczywiście mają zapobiec wystąpieniu tych czynników. I to są takie rzeczy jak randomizacja, czyli oczywiście losowe przydzielanie osób do różnego rodzaju grup, czyli randomizacja, zaślepianie jest bardzo ważne, czyli tak naprawdę ktoś nie wie, czy dostaje placebo, czy dostaje może właśnie środek, który ma jakieś działanie terapeutyczne. Duże grupki badawcze. Im większa grupa badawcza, tym lepiej, ponieważ jest w stanie między innymi zapobiegać występowaniu tego efektu historii, że losowe zdarzenie u paru osób byłoby w stanie wpłynąć na wynik danego badania. Co dodatkowo mamy grupy kontrolne, czyli oczywiście chcemy mieć grupę kontrolną, która będzie gdzieś tam obok stała i będzie w stanie nam powiedzieć, że osoby, które nie dostawały, albo najpierw dostały placebo, a potem dostały środek terapeutyczny o mniejszej dawce czy innej dawce, albo w ogóle nie dostały, reagowały w ten konkretny sposób. Także to są takie, oczywiście tych sposobów jest więcej, natomiast to są takie klasyczne sposoby, dzięki którym możemy zapobiegać występowaniu tych czynników, więc im więcej takich, bym powiedział, prewencyjnych narzędzi jest zastosowanych w badaniu, tym bardziej możemy być pewni, że rzeczywiście wnioski płynące z badania będą trafne. I oczywiście medycyna zna mnóstwo takich przypadków właśnie świetnych badań, które pozwoliły po prostu określić związek przyczynowo-skutkowy między różnego rodzaju zmiennymi. Dla mnie jednym z najlepszych przykładów są szczepionki przeciwko polio, ponieważ tymi szczepionkami, czyli jak można powiedzieć, grupka badawcza wynosiła 1,8 miliona dzieci. I mieliśmy dzieci, które po prostu nie były poddawane szczepionce, mieliśmy dzieci, które były poddawane szczepionce i okazało się oczywiście, że szczepionki przeciwko polio są w stanie skutecznie zapobiegać wystąpieniu tej choroby. Jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, oczywiście też mieliśmy bardzo, bardzo szeroko zakrojone badania, które pokazywały, że aspiryna jest w stanie rzeczywiście zmniejszać częstotliwość poprzez, można powiedzieć, zmniejszanie krzepliwości krwi jako mechanizm, jest w stanie zmniejszać ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, szczególnie zawałów. Ale po co o tym wszystkim mówimy? Ponieważ to są, ja wiem, że może brzmi to trochę sucho, natomiast to są cholernie praktyczne informacje, które pomogą Ci, jeszcze raz, projektować własne eksperymenty, żeby ustalić potencjalne związki przyczynowo-skutkowe, albo pozwolą Ci lepiej analizować badania, czy wybierać badania, tak, żeby rzeczywiście mieć pewność, że związek przyczynowo-skutkowy istnieje albo nie istnieje. I szczególnie ważne jest tutaj, mówiliśmy sobie, że mamy 3 takie warunki zaistnienia trafności wewnętrznej. Czyli pierwszy, jeszcze raz, dany czynnik wywołujący istnieje przed wystąpieniem efektu, czyli picie alkoholu występuje przed wystąpieniem marskości wątroby. Jednocześnie występuje czynnik wywołujący i dany efekt, w tym przypadku marskość wątroby i szczególnie, to jest cholernie ważne, większa ilość danego czynnika, większe natężenie danego czynnika, w tym przypadku alkoholu, jest w stanie zaostrzać efekt. Czyli im więcej czegoś, czynnika, który wywołuje coś, tym rzeczywiście efekt jest bardziej namacalny. I szczególnie ten punkt drugi jest ważny. I teraz podam tylko 2 przykłady. Mnóstwo osób do tej pory zauważyłem, tam szamoczę się, jeśli chodzi o sekcję komentarzy, że na przykład mój lekarz powiedział mi, albo mój dietetyk powiedział mi, albo różnego rodzaju mądre grupy powiedziały mi, że zwiększona konsumpcja białka będzie wpływać negatywnie na nerki, może prowadzić do dysfunkcji nerek. Okej. Jest to oczywiście, że tak powiem, każde zagrożenie jest warte pochylenia się nad nim. Nikt nie chce sobie zrobić krzywdę dowolną dietą, tak? Chcemy wszyscy, niezależnie, że tak powiem, od sekty frakcji dietetycznej, każdy po prostu chce być zdrowy. Natomiast mamy potencjalną zależność tutaj, tak? Czyli białko będzie w stanie w większej ilości wywołać dysfunkcję nerek, niewydolność nerek. Wiemy, że nasze typowe zalecenia dietetyczne, powtarzam wielokrotnie na kanale, to jest 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała. W takim razie, o ile ciężko będzie tak naprawdę i czymś innym niż epidemiologom mierzyć, czy rzeczywiście ta uprzednia, większa konsumpcja białka jest w stanie wywołać dysfunkcję nerek, to na pewno możemy być pewni jednej rzeczy. Zwiększona, jeśli rzeczywiście istnieje ta zależność, to zwiększona konsumpcja białka, zdecydowanie ponad 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała, będzie w stanie
wpłynąć z miejsca na, czy wywołanie tej dysfunkcji nerek dużo szybciej, albo jeśli mamy jakąś dysfunkcję nerek, to jest w stanie ją zaostrzyć, tak? I teraz rzeczywiście możemy przyjrzeć się na szybko badaniom i zobaczyć, czy w badaniach randomizowanych, czy w badaniach zaślepionych, tak jak mówiliśmy, to są ważne czynniki, które pozwolą nam zwiększyć potencjalnie pewność, że ta trafność wewnętrzna, więc związek przyczynowo-skutkowy istnieje. I przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce. Przykładowo, jeśli chodzi o metaanalizę i systematyczny przegląd badań dotyczących zastosowania protokołów wysokobiałkowych w porównaniu do normalnobiałkowych albo ubogo czy niskobiałkowych, przypominam, że to jest jakby taka wierchuszka dowodów, jeśli to są badania szczególnie randomizowane w hierarchii badań naukowych. Wyszło, że u osób konsumujących ponad 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała nie wykazano żadnych zmian. Mimo że a propos tych czynników zakłócających, confounders, mierzono tak naprawdę kiepskimi markerami funkcji nerek w większości tych badań, ponieważ używano kreatyniny i tego współczynnika przesączania kłębuszkowego. I ja opowiadałem o nich w poprzednim odcinku. One są cholernie wrażliwe na różnego rodzaju zakłócacze, jak poziom witaminy D, na przykład nawodnienie organizmu, między innymi ilość masy mięśniowej, wysiłek fizyczny. Są naprawdę kiepskie tak naprawdę, więc nie powinny być używane w badaniach między Bogiem a prawdą. Lepszym markerem funkcji nerek jest cystatyna C, bo ona po prostu jest oporna, czy nie poddaje się tak łatwo manipulacji czynnikami, o których teraz mówiłem. Inna teoria, która do tej pory na przykład gdzieś tam fruwa po internecie, to jest, że diety keto, diety o wysokiej zawartości białka są w stanie zmniejszyć gęstość kośćca poprzez zwiększone wydalanie wapnia, dlatego że wiadomo, że wapń przecież będzie zakwaszać organizm. To są takie głupoty naukowe, a niestety ludzie do tej pory to powtarzają. Innymi słowy, jeśli zwiększone, możemy znowu sobie posłużyć się trafnością wewnętrzną, jeśli zwiększona konsumpcja białka będzie w stanie zwiększyć wydalanie tego wapnia, tak, że zmniejszy się gęstość kośćca, to oczywiście im więcej tego białka będzie, tym większe wydalanie. Więc znowu, jeśli popatrzymy sobie na jedno badanie, w którym jako punkt odniesienia wzięto sobie grupę osób, która miała 0,8 grama spożycie białka na 1 kg masy ciała i druga grupa osób, która miała 1,4 grama białka na 1 kg masy ciała, spożywali również nabiał i okazało się, że po 4 i 8 miesiącach ich masa kostna była większa. Znowu możemy też spojrzeć sobie na metaanalizę, czyli podsumowanie różnego rodzaju badań i jaka jest gęstość kośćca osób, które jedzą więcej białka w porównaniu do tych zalecanych 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała. I okazuje się, że i gęstość kośćca jest wyższa. Więc to są tylko przykłady. Ja nie bez powodu nie omawiam dokładnie po prostu tych metaanaliz i tak dalej, bo i tak chcę robić osobne odcinki na te tematy. Natomiast to jest tylko taka pokazówka, jak można potencjalnie pomagać sobie ustalać związki przyczynowo-skutkowe między konkretnymi zmiennymi. I szczerze mówiąc, jest to szczególnie łatwe, jeśli chodzi o diety, które są z natury eliminacyjne. Tak? Czyli na przykład jeśli mamy dietę karniwora, to i w tej diecie będziemy wycinać tak naprawdę praktycznie wszystkie zmienne, tak naprawdę zostają nam rodzaje mięsa jako zmienne, natomiast mamy ilość węglowodanów praktycznie wyciętą do zera, więc to odpada jako zmienna. Warzywa odpadają jako zmienna i wtedy można rzeczywiście pokusić się o różnego rodzaju eksperymenty. Czy jeśli ktoś się martwi, czy taka dieta może być szkodliwa, zacząć śledzić interesujące nas zmiany, zwłaszcza, że często ktoś przychodzi na tą dietę z jakiegoś powodu, czyli można sobie zmierzyć przed przejściem na taką dietę markery stanów zapalnych. Można sobie zmierzyć na przykład, to jeden z klasyków, jeśli czerwone mięso jest uznane jako kancerogen, który zwiększa drastycznie występowanie raka okrężnicy, to w takim razie i rak okrężnicy wiemy, że to jest akurat jeden z takich nowotworów, który cechuje się występowaniem zwiększonych stanów zapalnych, to możemy sobie zmierzyć właśnie stany zapalne ogólne, czyli na przykład odczyn biernackiego, białko reaktywne C, czy białko reaktywne C wysokiej wrażliwości, czyli HSCRP. Możemy sobie zmierzyć kalprotektynę, czyli taki marker szczególnie stanów zapalnych jelita grubego. Możemy zmierzyć sobie zonulinę, czyli marker przepuszczalności jelit, chociaż przede wszystkim jelita cienkiego. Możemy sobie zrobić szereg takich badań przed i następnie
miesiąc, czy 2 i 3 miesiące po przejściu na taką dietę, albo po przejściu na dietę keto i zobaczyć, jak te markery się zmieniają. Bo jeśli zmieniają się pozytywnie, czyli te stany zapalne spadają, to może się okazać, że dobra, ewidentnie, jeśli drastycznie zwiększyłem ilość mięsa, albo drastycznie zwiększyłem ilość nabiału, czy czegokolwiek innego, a te markery spadają i moje ciśnienie spada między innymi, moje wyniki się normują, no jest to potencjalnie dosyć duża podpowiedź, że tak, mamy tutaj związek przyczynowo-skutkowy, że ta dieta nie będzie działać negatywnie po prostu na zdrowie. Oczywiście, jeśli chodzi o nowotwory, nie tylko stany zapalne są jakimś, można powiedzieć, markerem, który nam powie, że nowotwory wystąpią. Część nowotworów będzie występować poprzez uszkodzenie genów, poprzez uszkodzenie DNA. I oczywiście, swoją drogą, to jest jeden z wielu powodów, dla których pokazywałem badanie, w którym praktycznie całkowicie wykluczono produkty roślinne i taka grupa osób, i właściwie każda grupa osób, która była na takiej diecie, bo były zamiany grup badawczych tam między nimi i zaślepienie tej próby i randomizacja, było wszystko. U każdej z takich osób, które były na tej diecie z eliminacją warzyw, okazuje się, że marker uszkodzenia DNA był mniejszy. Więc to jest na przykład kolejna z fajnych potencjalnych pokazówek, jak można sobie gromadzić całościowo te związki przyczynowo-skutkowych z trochę większą pewnością, przynajmniej mam nadzieję, niż na początku. Także osobiście bardzo polecam projektowanie własnych eksperymentów, albo przynajmniej, no właśnie, jeśli już ktoś chciałby czytać badania, no to skupiać się właśnie szczególnie na takich badaniach, które pokazują te dwie rzeczy, o których mówiliśmy szczególnie na początku, trzy, tak? Czyli czynnik wywołujący istnieje przed wystąpieniem efektu, punkt drugi to jest czynnik wywołujący będzie współistnieć z efektem i im więcej czynnika wywołującego, tym większy efekt, nieważne czy lepszy, czy gorszy. I 3, wykluczamy różnego rodzaju confounders, czyli te czynniki zakłócające czy mieszające odczyt trafności wewnętrznej. I szczerze mówiąc, to jest najcięższe zawsze. Eliminacja tych confounders, bo często to wymaga dosyć dużej wiedzy na temat tego, co wpływa na co przy obserwacjach. Niezależnie od tego, mam nadzieję, że te informacje, które przekazałem w tym filmiku, pozwolą Ci z lepszą szansą, z większym prawdopodobieństwem ustalać, czy coś jest B, czy coś jest nie, szczególnie jeśli chodzi o dietę całościową, a nie tylko o jakieś pojedyncze produkty. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, jeśli ktoś ma pytania, wątpliwości, zapraszam do sekcji komentarzy. Badania będą albo w opisie, albo gdzieś tam fruwać w komentarzu pod filmikiem, w zależności od tego, czy się zmieszczą po prostu w opisie. Jeśli kogoś interesuje szybkie zapamiętywanie, skuteczna nauka z dowolnej dziedziny, dietetyka, prawo, medycyna, informatyka, zapraszam do mojego flagowego kursu Experts Incubator, a więc kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z i kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Zapraszam również do mojego drugiego flagowego kursu, więc Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, żeby przestać płacić za szkoły językowe, korepetytorów, fiszki, książki, podręczniki, aplikacje i tym podobne, żeby się uniezależnić. Nauczyć się jednego systemu raz na zawsze. Jeśli interesują Cię zagadnienia z dziedziny pamięci, języków obcych, analizy badań, to zapraszam do opisu. Wystarczy sobie rozwinąć opis i tam jest link do mojego newslettera i tam właśnie wysyłam artykuły głównie o takiej tematyce. Jeśli interesuje Cię wsparcie kanału, to polecam zostanie patronem w cenie 40 zł za miesiąc. W tej cenie jest dostęp do forum, gdzie odpowiadam na pytania, dostęp do wszystkich fiszek, które powstają do każdego filmiku, to znaczy wszystkie informacje, które przekazałem w tym filmiku, będą znajdowały się tam w fiszkach, można je ściągnąć i przerabiać i również fiszki te znajdują się do poprzednich parudziesięciu odcinków. Publikuję również m.in. badanie tygodnia tam, czyli różnego rodzaju ciekawe badania sobie omawiamy, najciekawsze badanie danego właśnie tygodnia. I jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Dzięki serdeczne za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym.